Czy możemy myśleć, że jest bezpiecznie? Nie uważam, że to miejsce jest bezpieczne. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce. Przynajmniej tak mówią ludzie. A gdzie jesteśmy? Zapraszamy Was na Jastrzębski Manhattan. Dobra, wejdźmy na klatkę 292. Widać, jakby ktoś chciał te drzwi wyłamać, ale nie doszło do tego. Czego? Tak jakby drzwi ktoś chciał, wiesz, wyłamać. To jakieś takie patent? Nie czaję jakby układu tego. Tu jest chyba dopiero, tak? Normalna. Pierwsze piętro chyba. Widzisz? Widzisz, pani mówiła, że niektóre drzwi były te Tak, murowane. mieszkania zamurowane. I tam już nikt na pewno nie będzie. A, i tu jest przejście dalej przez cały blok, widzisz? 1500 czynszy, nie? To jest piesek. Cześć, piesku. Zawsze się boję tego pierwszego. Co to za stary, grubo, nie? Taki dziwny układ, co? Że masz klatkę oddzieloną taką tą. O, ale tu stare to życie cały czas, mnóstwo ludzi, co nie? O, ktoś nas chyba Jesteśmy w jednym z budynków i też chcielibyśmy porozmawiać z mieszkańcami w środku i udało nam się zaczepić i na szczęście pani zgodziła się nam udzielić wywiadu i porozmawiać, jak tutaj się żyje, jakie są warunki i czy rzeczywiście jest tak, jak czytaliśmy w mediach, czy może pani to potwierdzi albo zaprzeczy temu wszystkiemu. Więc przede wszystkim pierwsze pytanie, które zawsze zadajemy, czy tutaj jest niebezpiecznie, czyli na przykład jak my tutaj przyjechaliśmy, czy możemy się czuć niebezpiecznie, czy raczej tak jak na razie jest, no, jest całkiem przyjemnie. Różnie, no czasami zdarza się, że ludzie nie stąd obrywają. Ale to jest jakby od mieszkańców, czy to raczej od ludzi, którzy, no tutaj też pani nam mówiła, że trzeba podzielić jakby to wszystko na dwie części, na ludzi, którzy tutaj nielegalnie się są i tymi, którzy na przykład jak pani, którzy normalnie Czy jest z miasta, którzy też tutaj koczują po blokach, no dokładnie, tak to się dzieje. Czyli jest pani powiedzieć w stanie, że to jest bezpiecznie, czy raczej... Czy możemy... Nie uważam, że to miejsce jest bezpieczne. Okej, no to przynajmniej w końcu się dowiedzieliśmy, jest to chyba pierwsze miejsce, gdzie ktoś rzeczywiście powiedział, że gdzieś może być niebezpiecznie, ale czyli, a na przykład jak my będziemy tutaj chodzić, to możemy się czuć bezpiecznie, czy raczej... Też może być Szczerze tak, mówiąc, nie wiem, bo to jest nie do przewidzenia, co może się wydarzyć. Okej. No dobra, i teraz poruszając te wszystkie inne tematy, o których chciałbym powiedzieć. Właśnie tematy związane, pani powiedziała przed chwilą coś takiego, że na weekendy zamykają toalety, prawda? Tak, prysznice mamy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 19:30. Na weekendy są zamykane. Więc nie mamy dostępu w ogóle do... Czy ktoś tutaj z miasta przyjeżdża i zamyka? Tak, zamykają prysznice. Prysznice są 2 na 2 bloki dla wszystkich mieszkańców, a na piętrach jest dostęp tylko do łazienki, gdzie nie ma ciepłej wody. A czemu tak jest, wiadomo? Czemu nie tak Nie robią? wiem, no tak już jest tutaj. Tak było podobno zawsze. No i co, w weekendy nie można się kąpać? Nie można. to jest w ogóle bardzo... Kiedyś w ogóle podobno była tutaj woda pod prysznicami na monety, że trzeba było wrzucać monety, ale do mnie tutaj jeszcze nie było. Okej, a długo pani tutaj mieszka? 3 lata. 3 lata. I jak pani sobie, można powiedzieć, te 3 lata by podsumowała? Czy chciałaby pani tutaj dalej mieszkać? Czy Nie, raczej nie tak chciałbym tutaj mieszkać i trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby się tutaj dostosować do tego życia. To jest naprawdę inaczej. No i kolejna sprawa, czy jest jakaś nadzieja na te 2 bloki, na to, że będzie tutaj lepiej, że będzie tutaj właśnie normalnie w mieszkaniach woda? czy raczej... Wątpię. Wydaje mi się, że to jest chyba niemożliwe, bo tutaj te 2 bloki nie są traktowane jak... My jesteśmy chyba takie wyrzutki, jak bardziej. Tak traktują chyba ludzi, jak tak nie dbają o te bloki w ogóle. A czy pani może powiedzieć, że ludzie, którzy tutaj są, dbają, mieszkańcy o te bloki, czy raczej... Różnie. Jedni dbają, drudzy nie dbają. Ludzie są naprawdę różni. Są tutaj normalni ludzie, są tacy, gdzie sprawiają, no, są uciążliwi. No jak wszędzie zresztą. No tak.
Czynsze są bardzo wysokie, bo za 17 m2 to nawet 500 zł wynosi czynsz. I gdzie nie ma dostępu do wody, do niczego. Sam pokój, bez niczego. No tak, to jest bardzo dużo. Jest jedna toaleta na 10 Jedna toaleta, tak. I jedna łazienka. Bardzo, bardzo. Naprawdę, to nie wiem skąd one się biorą te czynsze z taką kwotą. A czy pani jako mieszkanka tutaj czuje się bezpiecznie, czy pani również ze względu na to wszystko się czuje bezpiecznie? To znaczy przyzwyczaiłam się już na ile można to tak powiedzieć, że się człowiek może tu przyzwyczaić, ale nie czuję się tutaj bezpiecznie. Bo miałam już sama też drzwi wywalone w mieszkaniu, jak tylko się wynieśliśmy z mężem tutaj. Czemu? A, że ktoś się chciał włamać? Też zostaliśmy okradeni chyba ze 4 razy. Do tej pory nie wiem, kto to był tak naprawdę. W ogóle mnóstwo ludzi zaczęło wychodzić z mieszkań. Każdy się interesuje, co tutaj robimy. No przede wszystkim myśleli, że jesteśmy kryminalni. No tak, przecież powiedzieli na początku, tutaj jak przyszedłem. Pani nas poznała i powiedziała, że my jesteśmy Urbex History, bo wszyscy myśleli, że jesteśmy kryminalni. Tak. Słyszałem tylko ten Urbex już na końcu, nie, że poznali. No. W ogóle tak jak chodzimy, to co chwilę słyszę tylko jak się gdzieś zamykają albo otwierają drzwi, co nie? Wiesz, gdzieś tu. Chciałem te łazienki zobaczyć. To jest ostatnie. No tak, rzeczywiście. Tu są te łazienki. Tak? No. Obiekt monitorowany. No na pewno tej kamery. Zobacz, są te dwie łazienki. I z tej strony masz zlew, pralkę, wspólną pewnie, zakładam. 1500 czynszy przypominam, nie? No za to największe mieszkanie, co nie? Musimy zobaczyć, ciekawe ile na rynku bez... Nie ma ciepłej wody bez przepływomierz założone. Jezus Maria. No, A i tu masz prysznicę, a tu są toalety. ale ty wszystko. To co ta pani powiedziała, że na monety był prysznic przez moment, to już w ogóle Tak, absurd. tak. Znaczy ona mówiła, że tak pamięta, że tak jej mówili, No ale ale zakładam, że raczej tak było, no. też chciałem tak przez okno zajrzeć, zobacz, że po prostu pole, co nie? Dookoła. I tam jest ten drugi blok. I co, musimy zobaczyć z ciekawości wynajęcie mieszkania tak na rynku, ile by było. Ciekawe czy nie A, jest. tak po prostu, No. Tutaj macie na przykład mieszkania takie, które są zamknięte. No ale wiecie, zniszczyć taką dyktę nie jest ciężko, a ktoś może się tam wprowadzić i na przykład zrobić ognisko sobie, więc no naprawdę wygląda to średnio. W ogóle chodząc tutaj tym blokiem, w tym środku, ma się wrażenie, że on jest bardzo nierówny. Jakby schodzić w jedną stronę, teraz jakbyśmy podchodzili pod górę. I zaraz o tym opowiem. Przejdziemy i zajdziemy następną klatką, co nie? Ja nie wiem, jak to jest zrobione, że mam wrażenie, że idę do góry cały czas. Właśnie o co z tym chodzi, że z góra dół jakby, nie? Znaczy, wiem, że ten blok, jeden z nich, osiadł kiedyś i trzeba było go sztucznie podnosić. Podnosili i pionowali, żeby był w takim, to było tak, paręnaście lat temu, bo to bloki osiadały i przez to też na niektórych ścianach możecie zobaczyć takie zobacz. pajączki. Albo to. Widzisz, No, i jest to też- łączenie, żeby jedna Tak, z że to drugą pracuje. częścią pracowała. No. Że to, te bloki pracują, też są w takim miejscu, gdzie to wszystko właśnie pracuje. Kolejne. To jest hałda węgla chyba, przez okno możesz zobaczyć. Tak, kolejne mieszkanie zamurowane. Ale zobacz, puzelki. Puzelki, no. Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Że jest tutaj mnóstwo młodych ludzi. Znaczna część to są po prostu ludzie młodsi od nas, mam wrażenie. Tutaj nam pani powiedziała, że w tym miejscu, gdzie jest to wybite okno, była kiedyś świetlica dla dzieci. Zauważyliście, że wszystkie te napisy są do góry nogami? Te herby? Bo to jest, no, że nie lubią Polonii bytu na przykład. Aha, okej. I tak naprawdę mamy, słuchajcie, dwa bloki. Jeden, drugi po drugiej stronie. I ten ma numer 292. Tu zobaczcie, jeszcze są niektóre okna dyktami zasłonięte, powybijane. To mogą być te na nielegalu, co ludzie wchodzą, nie, że jest Może. opuszczone i tam... Trzeba było wejść na jakąś klatkę, co nie? No zagadajmy, wiesz. Tu są w ogóle jakieś rolety. A to też widać, że niektóre okna plastikowe, niektóre okna drewniane, ale też jak popatrzysz po oknach, to widać, które są mieszkania zamieszkałe, a które są puste. Dobra, to 294. Ciekawe, czy tak samo tu wygląda. Cieplutko. No, to jest ciepłe. A inaczej to wygląda niż tam. Dzień dobry.
Śpi. Śpi. A gdzie tu jest klatka schodowa? Tam jest. Gdzie śpi? Dziwnie jest to zrobione, co? Mnóstwo ludzi co chwilę mija. No, jestem ciekaw, czy to przez nas, czy po prostu tak tutaj życie się toczy. To chyba taka godzina po prostu. No jeszcze się przejdźmy, może zaraz ktoś wyjdzie, to nie? Ale... Na przedłużaczu pociągnięty trochę. Jeszcze tu wygląda. Tutaj ktoś się chciał wbić, widzisz? No. Dalej do przodu. Z nami jest mieszkanka tego osiedla, nie chciałaby upublicznić jej wizerunek i głos, ale zgodziła się powiedzieć nam parę rzeczy na temat całego tego osiedla. I zgodziła się powiedzieć przede wszystkim, co jest największym problemem tego osiedla, jakby pani powiedziała. No tak jak mówię, no największym problemem to tutaj jest właśnie woda, chodzi o wodę w mieszkaniach. Wody nie ma w mieszkaniach, mieszkania są bez wody, bez kanalizacji. Jest wspólna łazienka, łazienka, ubikacja, wszystko jest tam wspólne na korytarzu. Nie ma, można, te czynsze są bardzo wysokie. I za jednopokojowe mieszkanie ludzie płacą po 400-500 zł. A może pani powiedzieć, jaki jest czynsz taki właśnie, na przykład jaki pani płaci? To znaczy ja mam 1500 zł niecałe bez tego, nie? Z tym. I teraz, no i tak, to tylko, że ja mam akurat jedno duże mieszkanie, więc tak, że to mówię, no tu jest naprawdę, no, kolejny problem jaki tutaj jest, no mówię, zasiedlanie tych mieszkań ludźmi takimi naprawdę nie wiadomo skąd później gdzieś jakieś eksmisje, nie eksmisje, wszystko walą tutaj na te jednopokojowe mieszkania. Później jest opinia taka jaka jest. No ci ludzie z różnych przyczyn tutaj gdzieś się tutaj znajdują, no przychodzą tutaj. Nie wiadomo jak to ugryźć, no bo to jest głosić takie coś, no wszędzie to nic nie daje. No, są ludzie tutaj mieszkają z zadłużeniami, nie wiadomo jak Bóg wie jakimi wysokimi. I to, co się tutaj naprawdę dzieje, to już jest po prostu śmiech. Czyli dla takiego mieszkańca jak pani, która płaci czynsz, która pracuje i która ma normalne życie, normalny dom i tak dalej, jest to uciążliwe, że jest, dokładnie. No, oczywiście, bo to są różni ci ludzie, ale nie, oni się tak dostosowują, później jest w miarę spokój, nie ma jakiego, że tam mieszka jakiś sam nie wiadomo jaki element czy coś. Nie, nic takiego nie ma. No właśnie chciałem zapytać o bezpieczeństwo. bo tutaj, jak będziemy na przykład chodzić, to czy może nas spotkać coś niemiłego, ewentualnie jakbyśmy przyjechali tutaj w sobotę wieczorem, czy moglibyśmy dostać? Ja myślę, że nie. Nic takiego tutaj się nie dzieje. Ja też tutaj nieraz wychodzę w nocy i nie dwa. I jakoś nic się tutaj nie dzieje, nic się żadnych nie ma jakichś sytuacji, sesji, nie wiadomo, jakichś ataków. No ja wiem, że sytuacje no, różne są opisywane, różne są opowiadania, ale to wszystko to jest tylko opowieść. Opowieść ludzi no fantazja po prostu. Niektórych tak z zewnątrz, którzy nawet o tym nie wiedzą w ogóle, co tu jak naprawdę tu wygląda. A proszę mi powiedzieć, czy to z biegiem lat zrobiło się tak spokojnie, czy od zawsze było spokojnie? Czy na przykład, nie wiem jak długo pani... No właśnie, no ja tu tak jeszcze długo nie mieszkam, więc tego to nie wiem za bardzo. Czyli w momencie, kiedy pani się tu doprowadziła, no to może pani powiedzieć, że było tutaj zawsze spokojnie i jakby no... Tak, no nie było jako takich problemów, że tam gdzieś tam wiadomo, no czasami też się gdzieś tam zdarzy jakaś impreza, czy gdzieś tam, tak jak na każdym normalnym osiedlu, gdzieś tam, no wiadomo, nie? A dewastacje takiej Wspólnej części klatek schodowych i tak dalej. też mają miejsce? Tak, no to tutaj też jest, ale dużo właśnie jest też ludzi z zewnątrz, co robią to z zewnątrz, co przychodzą tu. Aha, czyli ktoś do kogoś przychodzi. Tak, i to jest właśnie to z zewnątrz, bo tu swój to tak, no właśnie nawet nie wiem właściwie, bo też tam akurat nie pilnuje ani żeby to tam, no ale tak z tego co widzę to właśnie tak, to jest ludzie z zewnątrz. Nie? Okej. No skąd nazwa Manhattan? Co to ma wspólnego z Nowym Jorkiem? Z Nowym Jorkiem, no raczej nic. Nic to nie ma wspólnego, to przeciwieństwo Nowego Jorku, ale dlatego no ta fama, ta plotka, która właśnie, że to Manhattan, czyli przeciwieństwo bogactwa, prawda?
że tu mieszkają sami ludzie, najgorsze społeczeństwo jakie może być, nie? Były takie właśnie, z tego co słyszałem, zdarzenia typu, że jakieś podpalenia były, że 3-letnie dziecko wypadło z... Tak, było takie zdarzenie, było. No, ale i to dlatego właśnie ja tutaj obwiniam właśnie administrację o to, bo tak, stoją puste mieszkania zajmowane przez ludzi, przez dzikich lokatorów, może tak to powiem, w ten sposób. I administracja z tym właściwie to nic nie robi. Mimo to, że to jest zresztą głoszone takie sytuacje i się nic z tym nie robi, nie dzieje. Czyli ludzie na nielegalu. Tak, chodzą i sobie tam siedzą. Było na przykład jedno mieszkanie tutaj, znaczy nie wiem, czy ono już jest zamknięte, czy ten pan jeszcze tam dalej siedzi. Pani, która siedział tam kiedyś, tam gdzieś tam mieszkał, czy nie wiem dokładnie. No, ale w każdym bądź razie i ta pani miała udar, jest w tej chwili już chyba, ona już nie wróci tutaj, bo ona gdzieś tam, nie wiem, czy dzieci ją wzięły, czy jak to sytuacja, czy tam gdzie, nie wiem, czy... Ale ten pan po prostu tutaj przysiadł, no i sobie tam często dość rozpalał ogniska w domu. No, Ogniska? Tak, no jakieś ogniska. No to sąsiedzi nie mogą mieć fajnie, jak ktoś ci rozpala ognisko. No tak, tylko że to jest wina, tak jak mówi, administracji, dlatego te mieszkania nie są zamykane i tyle, tak, zamykać, jeżeli nawet jest taka potrzeba, to po prostu nawet zamurowywać, tak jak niektóre były zamurowane. A myśli pani, że coś się zmieni tutaj, czy raczej to tak będzie, dopóki to już... Samo nie zniszczy. Póki nic z tym nie zrobią, to będzie tak cały czas. Naprawdę. Tu musi wkroczyć administracja, urząd przede wszystkim, tak samo. I coś z tym fantem zrobić, bo to, co tu jest, to... No, czytaliśmy, że są jakieś środki przeznaczone na 2026-30, no ale też nie wiemy, no i... Tylko to znowu nie jest jakaś kombinacja, znowu jakiś blef. Bajka. Aha, że pieniądze są, ale zrobią ławkę i to samo, tak, no. Okej. A tam przez okno elektrownię. Ha, to widok. No. Czyli tu w lewo nie wiem, czy nie są jakieś Tu pustostany. masz łazienki. Łazienka, a tam daleki pustostan. Rozdzielnia elektryczna. Tutaj masz łazienkę, toalety, czyli na końcach są po prostu takie sanitarne węzły, gdzie możesz sobie uprać rzeczy, wykąpać się, zrobić siku. 1500 miesięcznie to... No, za to bierzesz. Zobacz, czy to nie jest otwarte. Czekaj, Soniaka może wezmę. Zapach proszka i w ogóle ci No, na końcach masz łazienki, więc jak weekendy ci zamykają, to dzisiaj jest ostatni dzień, żeby zrobić pranie. To jest skitu, dlatego wszędzie wisi pranie. No to chodzi. Nie rozkminiłem. A, to no to tyle. My tędy wchodziliśmy. No tu tędy nawet. W ogóle kompletnie nie myślałem, że jesteśmy na drugiej stronie tego budynku. Muzyka chyba nie gra, więc możemy na siebie. Możemy wyjść, ja bym poszedł jeszcze pokazać to boisko, które tam jest po drugiej stronie. Chodźcie. Vibe dudziarskie, bardzo mocno. I tutaj możemy zobaczyć teraz, jak to było podnoszone. Gdzie, widać to, czy nie? Zobacz, no, jest on jakby obniżony. Zapewne to już było wcześniej, bo tam jest jakby ten poziom zero tego budynku. To są Ale piwnice on, jakby. tak, w tą stronę musiał zostać odchylony, jak krzywa wieża w Pizie. No i w tym momencie przyjechała ekipa z Czech, która na siłownikach podniosła ten blok, wyrównała go. Pewnie podrzuciła, nie wiem, Ale to beton widać czy nawet. cokolwiek Widzisz? innego. Tu są No, te dylatacje tak. No tak, tu masz i tu widać dylatację budynku. przełamanie. Porównaj się tamten budynek, który jest na płasko niejako i tutaj właśnie Ale jest tam... tamten też ma dylatację, zobacz. Dylatację tak. Tak, on segmentami jest tak zrobiony, to nie? Dobra, gdzie masz to boisko? Po drugiej stronie jest boisko takie. Wyszliśmy na zewnątrz, zobaczyć też budynki z zewnątrz, no i oczywiście przejść się na boisko, ale zobaczcie, że tutaj na przykład cały bok jest taki jakby, wiesz, ktoś chciał się przebić, nie wiem, tak bez sensu trochę, co nie? To jest takie już niszczenie dla niszczenia po prostu. Tak zapachniało nieładnie. Tutaj też widać perspektywę, jak one są wybudowane, a mianowicie nie dość, że na skarpie, która idzie w tę stronę, to jeszcze w tamtą stronę. I z tego, co się dowiedzieliśmy, to te tąpnięcia, te przesunięcia bloków to były przez szkody górnicze. Ciężko nam to jakby
do tego się ustosunkować, no bo jesteśmy w takim, a nie innym regionie, no i jest po prostu jak jest, co nie? Ale rzeczywiście widać, że ktoś coś zrobił, że w jakiś sposób zostało to naprawione, podniesione. Chociaż w opinii z jednego z panów, który nie chciał być nagrywany, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę takie tąpnięcie kolejne może wystąpić w każdym momencie. No jest jak jest, co nie? Pokoje w centrum Jastrzębia 1500 zł, w normalnych standardzie. A tutaj, no, 1500, nie? no właśnie. Ale takie same metraże? 40 metrów. 40 tutaj nawet mniej. No ale tutaj ty patrzysz jakby na ten przypadek tych największych mieszkań, nie? Bo tutaj są też te mieszkania, które płacą Nie, ja pierwszy z 400, brzegu 500. wziąłem, wiesz, wynajem czynszu, No nie? tak. Więc wtedy jak mają tutaj ten pokój 17 metrów i 500 metrów, no to za takie pieniądze nigdzie indziej niczego nie znajdziesz już, nie? No tak, bo ty wziąłeś tam najwyższą kwotę, co nie? No, ale znalazłem to jest za 900 tam niżej, nie? Spójrzcie, tutaj mamy boisko, które kiedyś może było boiskiem. Raczej tutaj nikt nie będzie chyba grał w piłkę. A co oni tutaj? A, śmieci wywożą. Teraz jakby można sobie rozkminić te bloki. Zobaczcie, że ta strona, czyli jakby boki budynków, tylko lewa strona, to są te z łazienkami. Tu na przykład widać pralkę i tak dalej. Tam jeszcze po lewej stronie u góry, o tutaj była przed chwilą jakaś pani, która robiła pranie, przynajmniej było ją widać przez okno. Więc jakby ta lewa strona bloków jest częścią socjalną. Ja też tak dziwnie kręcę, bo po prostu tu chodzi pani z psem i nie wiem, czy ona chce być filmowana, czy nie. Ale też śmiesznie, bo trafiliśmy na czas, kiedy wywożą śmieci. Widzicie, stoi ten zielony samochód. Zaraz obok bloków też jest zrobione boisko. Widzicie, jest tutaj bramka. Druga bramka jest w tamtą stronę, a przynajmniej była. Przynajmniej tak to wygląda, że to było to boisko, chociaż nie wiem czemu, ale zobaczcie, że całe jest wylane betonem, co nie? U nas były wylewane asfaltami boiska do zabaw, czy tam do grania w piłkę. Jakieś takie nacięcia po całości, nie wiem, może teraz jako parking po prostu, a wcześniej była trawa. Zobacz, że tutaj też jakiś budynek był wcześniej. To są normalnie płytki, widzisz? No. Może to była jakaś mała taka wiata, ale nie wiem, coś związanego z tym przedszkolem No na albo, przykład. nie wiem, a może z przedszkolem. I zobacz też, że jest plac zabaw obok. I to taki nowszy, co nie? Ale wiesz, Albo sklepik. No. będzie to tendencyjne, co powiem, ale łatwiej jest i nie wiem, może to chłopski rozum, ale łatwiej i taniej postawić jest ładny plac zabaw, niż ładować kupę kasy w remonty, nie? No Miasto dobra, coś ale zrobiło, równie zrobiło. dobrze Nie? mogli nie postawić placu zabaw, co nie? No mogli, to A fakt. zobacz też, ile dzieci tutaj mijaliśmy. Myślę, Są że to tutaj dzieci, gdyby nie postawili tego placu zabaw, no to na pewno opinia publiczna by była dużo bardziej negatywna i krytycznie nastawiona, a teraz zawsze mówią, postawiliśmy im przecież plac zabaw. No o to mi chodzi, No dobry niby PR, tak, nie? no, ale mogli równie dobrze nie postawić, co nie? No. Żeby nie patrzeć na to życie tylko w takich ciemnych barwach, czytaliśmy, że plan zagospodarowania, jakby nie wiem, czy tak to można nazwać, ale na 2026-30 obejmuje właśnie rewitalizację tych bloków i częściowo, chociaż jakby nie tyle co zagospodarowanie, co odnowienie tych klatek schodowych, tych pomieszczeń sanitarnych, więc mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i ci ludzie będą mieli, którzy oczywiście tutaj mieszkają legalnie, będą mieli trochę lepsze życie. Z niebezpieczeństwem nie czuliśmy się niebezpiecznie. Na pewno mieszkańcy, ci, którzy chcieli rozmawiać, to z nami rozmawiali. Część po prostu, która nie chciała z nami rozmawiać, to po prostu odchodziła na bok, ale możemy to podsumować w jeden sposób i tak, to będzie trochę stronnicze, ale wielokrotnie odwiedziliśmy osiedla, dzielnice tego typu i wrzucanie na kupę wszystkich mieszkańców, którzy są w kryzysie mieszkaniowym, mają problemy mieszkaniowe a część ludzi wchodzi na nielegalu, tak jak tutaj, no po prostu nie działa i po prostu tworzy, mówiąc brutalnie, tego typu getta. A jeśli doceniacie naszą pracę, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na naszego patrona, ponieważ no naprawdę nam to pomaga. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.